Cześć moi drodzy, wyjeżdżam właśnie z hotelu Nortil, dom weselny i hotel. Koszt noclegu 290 zł plus 45 śniadanie, 335 zł. Z problemów na tę chwilę to tak, kończąca się majówka, 2 z tyłu, za plecami deszcz, hula wiatr, no i przede mną 350 km. Zobaczymy jak ta droga pójdzie. Jest to moje pierwsze doświadczenie z motocyklem na kategorię A. No, wszystko jest dla mnie nowe, pierwsze, świeże. Bądźcie, uczestniczcie w tych moich zmaganiach. Zobaczycie i sam se zobaczę, jak sobie poradzę. Wyjeżdżam właśnie na S3, gdzie wyjazd na tą S3 jest paskudny już od wielu miesięcy, jak nie lat, gdzie po prostu jest cały czas remont, rozbudowa i warunki ruchu są utrudnione. Dobra, ja startuję, nagrywam co ciekawsze momenty. Mam nadzieję, że gadanego będę miał, choć to może być różnie. W czasie tej majówki zwiedziłem kilka fajnych miejsc, byłem w Niemczech, zobaczyłem to i owo, co już za chwilę zobaczycie i wy. O ile nie zawiedzie mój zestaw do nagrywania, o którym też wam opowiem wam o mojej Hondzie NC750X na automacie na DCT. Póki co po przejechaniu 800 km jest to sprawa świetna z tym automatem, choć niektórzy z naszych sławniejszych youtuberów mówią o tym, że jest to taki motocyklowy SUV porównywalny do Dacia Duster. Ja się z tym nie zgadzam. No myślę, że to też jest kwestia wieku, jak też doświadczeń życiowych, co nam w życiu potrzebne jest. Dobra, tymczasem, bo tu już od razu po wyjeździe na S3 stworzył się korek. Ja spróbuję go minąć troszeczkę, bo no jednak motocykl ma to uprawnienie, żeby minąć korek. Dobra, muszę być troszeczkę bardziej uważny, bo tak jak wiecie, jak kanał się nazywa Motorekrut, tak ja jestem takim żółtodziobem motocyklowym, rozkochanym w motocykliście dzięki motocyklowi Yamaha MT-125, która była żwawa i taka naprawdę pozwalała cieszyć się z jazdy. No i tutaj teraz mam właśnie tą zagwozdkę, że nią tak sobie nie szalałem, bo no jednak jej osiągi były dużo mniejsze, ale no pozwoliła mi jakby ruszyć w ten świat motocyklowy. Oni mi tu każą zjeżdżać? Nie, ja nie chcę tam jechać. O kurde. Na rondzie pierwszy zjazd. Chyba pomyliłem drogę już od razu. Kazał mi tam zjechać. Wstawiłem nawigację na Świebodzin. No dobra, pierwsza pomyłka może być. Może to dlatego z tego przejęcia, że tutaj do was gadam. Co do elektroniki w tym motocyklu, to wyświetlacz TFT przekazuje połączenia, przekazuje wiadomości, można opisywać głosowo, pogodę można sprawdzić. Oczywiście to wszystko jest kompatybilne ze smartfonem i aplikacją hondowską. Wtedy to wszystko ładnie działa. Co mnie fajnie zaskoczyło, wczoraj dopiero wieczorem na to trafiłem, przeglądając smartfon i aplikację, że zapisuje bez specjalnego angażowania się, czyli bez włączania, wyłączania, zapisuje wszelkie przejazdy, trasy, ile kilometrów, jaka średnia prędkość, jakie spalanie. No fajna rzecz, bo można sobie potem odtworzyć swoją drogę. Co by mi się tu jeszcze przydało, to osłona dłoni, handbary. Gmole mam, boczne chroniące bak, tych dolnych nie mam, silnika. Nie sądzę, żebym na szutry gdzieś tam jeździł, choć może czasem. Prześwit tutaj jest 140 mm, więc nie za duży. Ci co po terenie jeżdżą, to wiedzą, że to jest żaden prześwit, można pouszkadzać misę i tak dalej. Długo się wahałem co do kupna motocykla, to znaczy jakby już od dawna wiedziałem, że to będzie Honda,
I mierzyłem w Afrykę, mierzyłem w Transalpa i mierzyłem w tą Hondę NC 750. Afryka dla mnie za duża, Transalp byłby do przyjęcia, koła 21 na przodzie, no nie jest to tak zwrotne jak 17-calowe na asfalcie, tak się dowiedziałem z internetów. No i na pewno nie jest tak Transalp poręczny na co dzień do dojeżdżania do pracy i do takiego funkcjonowania codziennego, choć jest lżejszy o 20 kg na pewno od Hondy NC. Honda NC przekonała mnie do siebie głównie tym, że ma ten schowek zamiast baku, co do jazdy codziennej gdzieś po mieście, z miasta na wieś, gdzieś do dojazdów do pracy i jakichś takich krótkich przejażdżek, to jest super sprawa, bo można coś tam zabrać na krótkie wyjazdy, no to wystarczająca jest pojemność tego schowka. Minusem z kolei w wyjazdach dłuższych, na przykład na 2-3 dni, gdzie się pakujemy za sobą, za plecy i nie mają oryginalnych kufrów, bądź jakiegoś takiego rozwiązania, które by pozwalało podnosić siedzisko siedzenia pasażera do góry, bo tam jest wlew paliwa, no to powoduje to, że ja na trasie do Niemiec musiałem raz zatankować no już zaraz po wyjechaniu z domu, drugi raz przed granicą, a to powoduje, że ten cały bagaż muszę zdjąć, otworzyć, wlew, nalać paliwa i dopiero to znowu założyć, także trwa to tankowanie trochę dłużej, choć z drugiej strony powiem Wam, że jak tak jechałem 200 km jednym ciągiem, no to był już ten czas, żeby zejść z motocykla, rozprostować trochę nogi, pokręcić karkiem, bo to wszystko gdzieś tam zaczynało boleć. Tyłek to już mnie tego czwartek, piątek, po 2 dniach tak już mnie bolał, że tego drugiego dnia, że to było słabe do wytrzymania, mimo że 40 lat doświadczenia jazdy konnej mam za sobą na siodłach dużo twardszych. Wczoraj sobota nie jeździłem wcale, odpoczywałem, zwiedzałem miejsce, w którym byłem. A byłem na wyspie Uznam w miejscowości Mellenthin nieopodal Świnoujścia, gdzie znajduje się Wasserschloss, w dowolnym tłumaczeniu, a może nawet niedowolnym, zamek na wodzie. Otoczony polami i lasami leży w środkowej części wyspy Uznam i jako jedna z nielicznych na wyspie nie ma dostępu ani do morza, ani do Zalewu Szczecińskiego. Wracając do zamku na wodzie, został wzniesiony na polecenie Rüdigera von Neukirchen. Swoją nazwę wziął od fosy, albo do fosy, która otacza obiekt i jest kolejnym powodem, dla którego warto odwiedzić tę miejscowość. Sam na niej pływałem, co już widzicie. Przez fosę do zamku prowadzi kamienny most, którego przekroczenie kosztuje 2 euro. 2 euro, ale nie jest to koszt, który ponosicie. Jest to kaucja, którą zwraca Wam personel zamku w czasie, gdy korzystacie z jakiejś konsumpcji, a można tu zjeść dobre ciasto, napić się wina bądź kawy. Jest to taki kawiarnia, cukiernia. Zamek został odrestaurowany, obecnie znajduje się tam hotel. Część sal dostępna jest dla turystów. Z boku zamku znajdują się czworaki, w których też funkcjonuje kawiarnia. Wokół zamku prowadzi ścieżka pod starymi drzewami. Dla zmotoryzowanych turystów przed zamkiem jest obszerny parking. Przy drodze dojazdowej do zamku znajdują się zabudowania folwarczne z muru pruskiego, odrestaurowane i zaadaptowane na hotel, restauracje, kawiarnie i sklepy z porcelaną, wyrobami miejscowych rzemieślników. Specjalnością kawiarenki przed budynkiem w lawendowym ogródku są gofry i kawa ze śmietanką. Wokół Mellenthin rozciąga się utworzony w 1995 roku 65-hektarowy rezerwat przyrody. Natomiast przy drodze 110 znajduje się ogród botaniczny, który też warto odwiedzić. Kolejnym etapem tej wycieczki było odwiedzenie plantacji truskawek z wielką halą handlową, w której sprzedawane były produkty wytwarzane z wszystkiego, co z truskawką się wiąże. Popatrzcie przez chwilę, jak w tej hali wyglądało.
Zarówno w zamku Wasserschloss, jak i w tej truskawkowej hali można było spotkać wiele osób z Polski, zarówno tych odwiedzających, jak również personelu pracującego tutaj. Fajnie, gdyż dla osób nieznających niemieckiego jest to bardzo pomocne. Będąc już tak blisko, postanowiłem pojechać nad Bałtyk po niemieckiej stronie i zobaczyć, jak wyglądają tam kurorty wczasowe nadmorskie. Byłem w jednym z nich, w Banzym, który należy do takiej grupy 3 kurortów, największych kurortów na wyspie Uznam. To 3 największe kurorty. Szczycą się one 200-letnią tradycją morskich kąpieli. Ich znakiem rozpoznawczym są wspaniałe wille, podobne do tych sopockich, zbudowane w stylu architektury uzdrowiskowej oraz molo. No nie tak okazałe jak to sopockie. Nadszedł czas, by wrócić na polską stronę i udać się w kierunku wschodnim, na początek do Bornego Sulinowa, gdzie umówiłem się z moim kolegą Markiem, który dojechać tam miał na swojej Afryce Twin. Marek ma większe doświadczenie ode mnie motocyklowe, wiem, że już trochę Europy zwiedził. Zobaczymy, jak mnie poprowadzi i wy popatrzcie na to też. Popróbujmy! Pojedziemy kawałek, zobaczcie. Kolega Marek na Afryce adventurowej se tu jedzie dużo szybciej. No niby Honda NC 750X to też adventure. Przynajmniej w takiej puli motocykli w sklepie Hondy jest wystawiony. W tej grupie. Aż gdyby jej tu dać pewnie skrzynia automatyczna, tak samo jak w tej Afryce. Więc gdyby jej dać inne opony, bardziej terenowe, to nie byłoby chyba kłopotu. No tylko ten prześwit jeszcze. Jakieś korzenie, kamienie czy coś.
żadnej osłony tam gdzieś na dół pod miską. Jest to ryzykowne na pewno w jakimś sensie, ale tu jest dobrze, taki szuterek, taka polna droga nie robi kłopotu, nie jest tak tragicznie. Obym też nie pochwalił dnia przed zachodem słońca. Byle za miękko nie było. Kurwa, jak jest miękko, to już jest dużo gorzej. Czekaj, jest jakiś asfalt. O kurwa, jeszcze na samym końcu bym się piznął. No to mamy też zaliczony jakiś tam polną drogę, żeby, bo to nawet nie shooter był. Tam tak nie wiało. Jestem już od 11, 6 godzin w drodze, jestem już zmęczony i to też tak mnie cieszy. Kolega po mnie dojechał do Bornego Solidowa, tam zjedliśmy pyszny, obfity obiadek w ukraińskiej restauracji. Teraz wracamy. Pizga, wiatr wieje tak, że to masakra. Padał deszcz, dalej pada. No i jedziemy. Nie są to najsprzyjające warunki do jazdy, no ale wrócić kiedyś trzeba. Motocyklistów, tak jak całą majówkę, opór bez liku, tak dzisiaj może ze 4. A jak gadam, to przy tej wilgoci szyba mi paruje na momencie. Najprawdopodobniej się nie nagrały wszystkie moje historie na temat motocykla Honda NC750X. A mówiłem tyle fajnego o tym schowku, o tym beznadziejnym w trasie, bo w mieście nie wlewie paliwa pod siedzeniem. Jest to pojazd użytkowy, na pewno jest to pojazd użytkowy. I tak to już jest i pewnie nie jeden youtuber to potwierdzi, że jak już raz gadkę przestrzelił, to już potem jest coraz trudniej. No ale cóż. Takie bywają uroki nagrywania filmów. Tym bardziej, im bardziej ci zależy, żeby to jakoś wyszło, tym trudniej to wychodzi i gorzej. Gdzieś tam nieśmiało słoneczko się przebija, ale to jest wszystko nic. Znowuż rękawice mam całe mokre od powiewu wiatru. No wiadomo, zimno. Dobrze, że te grzane manety są, bo inaczej to ja nie wiem, co by to było. Przy takiej jeździe na publicznych drogach, no to jakoś nie może mi odejść. Tak jak wszystkich nas cieszą winkle, tak przy tej pogodzie raczej nie cieszą. Powodują bardzo dużą konieczność skupienia się. I nie ten deszcz, bo już nie pada, mokra jest tylko nawierzchnia. 100 możemy lecieć nawet 110, ale te powiewy wiatru, no jest masakra. Fajno się jedzie, wieje z lewej strony, przechylasz się, nagle ustaje i cię prostuje. I nagle z prawej. I jak to się dzieje, że ten wiatr zawija kółko takie. Gdzieś tu niedaleko Połczyn-Zdroju jest kraina 100 bądź 1000 zakrętów. Podobno idealna dla motocyklistów, bardzo ją lubią. No, ja tam jeszcze nie byłem, być może ją zahaczyłem, a nie wiem, musiałbym to posprawdzać i posprawdzam następnym razem, się przejadę ją, ale będzie musiała być pogoda lepsza, dużo lepsza, bo tak naprawdę to jest, że wiecie sami, że to nie jest przyjemne takie
jeżdżenie w takich warunkach, gdzie masz wrażenie, że wiatr cię podciąć może. Drodzy moi, jeśli jesteście już w tym miejscu, to znaczy, że dotrwaliście. Już w tej chwili witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film z wyprawy w Bieszczady. Ona jeszcze się nie odbyła, ale już jutro wyjeżdżamy i już będziemy nagrywali. Jedzie nas ekipa. Nasza Honda będzie jechała w towarzystwie GS-ów, Afryk. Zobaczymy, czy da radę. Zapraszam na kolejny film już teraz. A jeśli poczułeś nutę sympatii do mojego motocykla, moich poczynań, bądź też do mnie, zostaw subskrypcję i pozostań dłużej na kanale. Do zobaczenia.